widzowie i słuchacze NT-Live. Nadajemy po raz kolejny z Poland Rock Festival. Znowu jesteśmy w karetce. Jesteśmy w karetce Humanos Emergency Medical Team. Jest z nami Kuba Ochnio. Kuba jest członkiem karetki, członkiem zespołu karetki. Kuba, opowiesz nam coś więcej na temat tego zespołu? Jesteśmy zespołem podstawowym. Jestem kierowcą karetki. Kierownikiem zespołu jest ratownik medyczny. Jestem jeszcze w trakcie studiów z ratownictwa medycznego, natomiast jako kierowca wymaga się ode mnie tylko kursu KPP. Oczywiście uprawnień na pojazdy uprzywilejowane i kategorii C ze względu na wagę karetki, co jest coraz bardziej popularne. Ta kategoria C jest już praktycznie zawsze wymagana. Powiedz mi proszę, jak tu wygląda zespół karetek? Ile tych karetek jest i jak to jest zorganizowane? Mamy 7 karetek. 2 karetki to są zespoły specjalistyczne z dochodzącym lekarzem ze szpitala. Więc jakby ten lekarz nie jest na stałe na pokładzie, natomiast zawsze jest dostępny w szpitalu. Pozostałe 5 karetek to są karetki z zespołami podstawowymi. Jedna z tych karetek jest tak zwaną karetką na wzmocnienia, czyli tylko w momencie, kiedy są jakieś krytyczne koncerty, jakieś elementy imprezy, gdzie są to elementy uważane przez organizatorów za podwyższonego ryzyka, wówczas ten zespół jest dysponowany i znajduje się gdzieś tam w okolicach tych punktów krytycznych. Natomiast pozostałe 4 zespoły są to zespoły 3- lub 2-osobowe i są to zespoły odpowiadające albo za wzmocnienia, albo za transporty, zależnie od tego, jakie jest zapotrzebowanie w danym momencie. Mówimy tu oczywiście o transportach do placówek wyższej referencyjności, czyli do szpitali zewnętrznych. Okej, kto Was dysponuje? Jak wygląda kwestia zadysponowania Waszej karetki? Drogi dysponowania tak naprawdę są dwie. Albo przychodzi nam informacja ze szpitala, co zdarza się stosunkowo rzadko, albo bezpośrednio z centrum. Centrum informuje nas, gdzie jest do odbioru pacjent, gdzie mamy się z tym pacjentem udać, ponieważ tak naprawdę mamy 2 drogi. Może się zdarzyć tak, że przy odbiorze pacjenta z pola bezpośrednio możemy transportować go od razu do placówki zewnętrznej, jeżeli jest taka konieczność, albo transportujemy, co zdarza się najczęściej, do naszego szpitala, a dopiero później jest transportowany gdzieś do szpitali zewnętrznych albo wypisywany z naszego wewnętrznego szpitala. Tego szpitala, który jest tutaj na terenie festiwalu. Jak wyglądają te transporty do szpitali zewnętrznych? No bo tutaj w miejscu, wiadomo, nie jest daleko, jakoś się przebijacie. Jak to wygląda ten transport do szpitali zewnętrznych? To jest trochę taka gra w ruletkę, bo nigdy nie wiadomo, który szpital się trafi. Są szpitale, które są stosunkowo blisko, w odległości 30 kilku kilometrów, to jest chociażby szpital w Wałczu, a mamy szpitale, placówki specjalistyczne bardzo dalekie, czyli Szczecin, na około 150 km i ponad 2 godziny jazdy. Szczecin mi się osobiście jeszcze nie trafił, natomiast trafiłem na Gryfice, czyli blisko 110 km w jedną stronę. Transport włącznie z oczekiwaniem na pacjenta, ponieważ odbieraliśmy również pacjenta w drugą stronę, jednego z wolontariuszy, który został wypisany z oddziału ratunkowego tamtego szpitala, zajął nam ponad 6 godzin. Czyli likwidujemy puste przebiegi. Tak, likwidujemy puste przebiegi, zdecydowanie staramy. Tutaj logistyka jest na naprawdę wysokim poziomie, więc jeżeli tylko cokolwiek da się zrobić w wersji łączonej, to jest to wykorzystywane. Dysponujemy też busem z grupy Beskidzkiej GoPru. Bus pozwala tak naprawdę na transport większej liczby poszkodowanych w tym samym czasie. Oczywiście mówimy tu o poszkodowanych siedzących. Okej, a co się dzieje, kiedy czekacie, kiedy jest Wasz dyżur, kiedy nie jesteście dysponowani? Jak wygląda ten czas? Mamy wtedy czas na to, żeby przygotować karetkę, żeby ogarnąć sobie wszystko w środku. Ja że jestem studentem i powoli wdrażam się w te tajniki medycyny ratunkowej, no to staram się wykorzystać ten czas między innymi na to, żeby zaglądnąć w każdy jeden zakamarek, pouczyć się czegoś nowego. Ostatnio nie ukrywam, że zdarzył się też jeden luźniejszy dyżur, więc książka Leki w ratownictwie medycznym prawie w całości weszła na jednym dyżurze. Także nadrabiam zaległości i czas, który tutaj mam, staram się wykorzystać też na naukę. Natomiast zdarzają się momenty takie, że nie ma tak naprawdę czasu na to, żeby usiąść, żeby zająć się czymś innym, tylko jest wyjazd za wyjazdem. Ten odpoczynek to jest czas na przełożenie baterii do radia, na dezynfekcję karetki po pacjencie i w zasadzie zdarza się od razu następny wyjazd. Pracujecie w systemie 8×8, czyli 8 godzin pracy, a 8 godzin odpoczynku. Tak, 8 godzin pracy, natomiast ten odpoczynek jest takim, można powiedzieć, stand-byem, ponieważ może zdarzyć się zarówno sygnał
informujący nas o tym, że mamy natychmiastowe stawiennictwo w szpitalu i będziemy dysponowani do jakichś dodatkowych zadań, chociażby ze względu na to, że niektóre zespoły są zespołami dwuosobowymi, a czasami ten trzeci, nawet KPP, może się jednak przydać. Albo w sytuacjach wzmożonego ryzyka, tak jak niektóre koncerty, ratownicy, którzy akurat mają wolne, są dysponowani do patroli pieszych. Więc wolne tak, ale czasami w teorii. Okej. Mówisz, że zaglądasz tutaj w różne miejsca w karetce. Przedtem rozmawialiśmy też z Michałem Chełstowskim z Humanosza i tutaj mówił, że macie naprawdę świetnie wyposażoną karetkę. Czy to jest dla Ciebie też okazja do tego, żeby poznać, nie wiem, nowy sprzęt? Czy na studiach to, co macie, to się pokrywa z tym, co jest tutaj? Czy może coś Cię zaskoczyło? Tak, wiele rzeczy mnie zaskakuje. Ja jestem dopiero po pierwszym roku studiów, więc powiedzmy sobie szczerze, ten pierwszy rok to są raczej takie przedmioty ogólne. Tych przedmiotów związanych z medycznymi czynnościami ratunkowymi jest niewiele. W związku z tym też nie idzie za tym jakaś super duża wiedza, więc jest sporo rzeczy, które faktycznie mnie tutaj zaskakują. Nawet chociażby drobne różnice w procedurach pomiędzy SOR-em, na którym miałem praktyki, a tym, co robimy tutaj. Oczywiście tu za każdym razem, jak pytam kierownika, dlaczego coś jest wykonywane tak, a nie inaczej, to dostaję bardzo precyzyjne informacje z powołaniem się na zewnętrzne organizacje, informujące o tym, jak pewne procedury na przykład powinny wyglądać. Okej. Powiedziałeś, że jest 7 karetek, 5 podstawowych i 2 specjalistyczne. Miałam okazję kiedyś być w LPR-ze i tam jest zasada, że każdy helikopter, każda załoga jest wyposażona tak samo, żeby była pewna standaryzacja, żeby było łatwo korzystać ze sprzętu. Czy w tych karetkach, które tutaj są, też coś takiego jest, że one są przynajmniej podobne w wyposażeniu? I tak, i nie, ponieważ jest określony jakby minimalny zakres sprzętu, który każda karetka musi posiadać i to oczywiście spełniamy. Nawet jeżeli są jakieś elementy sprzętu, których pewnie nie będziemy wykorzystywać, jak chociażby kamizelka KET, mamy mieć ją na pokładzie i ona jest na pokładzie, zgodnie z tym, czego się od nas oczekuje. Natomiast na przykład urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, z uwagi na to, że jesteśmy zespołem dwuosobowym, rzecz wydaje mi się niezbędna, bo we dwójkę naprawdę tych rąk do pracy będzie brakować, to nie znajduje się już na wyposażeniu każdego zespołu. Okej, ale czy te rzeczy, które są w karetkach, te podstawowe, które muszą być, czy one są mniej więcej w tych samych miejscach, czy te karetki są, każda ma swoje wnętrze, swoje ułożenie? Każda karetka pochodzi jakby z innego miejsca, z innej organizacji, z innego stowarzyszenia, z innego podmiotu medycznego, w związku z tym tutaj jakby w tym zakresie nie ma standaryzacji. Natomiast karetki są bardzo dobrze przygotowane pod kątem opisów, które są w środku, więc nawet jeżeli zapomnimy, co gdzie się znajduje, to tak jak zresztą widzisz, mamy naklejeczki, zawsze można przeczytać i wie się mniej więcej, gdzie czegoś szukać. Natomiast przed przystąpieniem do dyżuru na danej karetce i tak każdy z nas ma obowiązek się zapoznać z tym, co gdzie się znajduje, a potem wykorzystujemy jeszcze czas wolny na to, żeby upewnić się, czy coś akurat w tym miejscu jest, czy nie, czy zgodnie z opisem zostało ulokowane we właściwej szufladzie, czy nie. I czy nie brakuje? I czy nie brakuje, bo takie sytuacje też mogłyby się zdarzyć. Skoro jesteś kierowcą karetki, to zakładam, że też odpowiadasz za tę część techniczną obsługi karetki. Nie wiem, tankowanie, ładowanie? Możesz nam coś przybliżyć w tym zakresie? Jeżeli chodzi o ładowanie, to ładowanie na stacji, czyli w bazie, którą mamy zaraz przy szpitalu. Tam mamy wyciągniętą jedną stację, z której możemy ładować wszystkie karetki. Natomiast kabel zawsze zabieramy ze sobą w sytuacji, w której byłaby konieczność, tak jak teraz. Jesteśmy zadysponowani obecnie pod małą sceną, tak zwaną, w miejscu, w którym odbywają się koncerty podwyższonego ryzyka i ze względu na to, że stoimy tutaj cały czas używając niebieskich świateł, a nie chcielibyśmy jednak odpalać z kabli, to cały czas jesteśmy podpięci do ładowania również tutaj na miejscu. Czyli ten aspekt techniczny, który jest realizowany tutaj na festiwalu, ma obowiązek zapewnić nam dostęp do prądu. Natomiast kable wozimy już ze sobą, tak żeby móc się do tego prądu zawsze podpiąć. No ale musicie sobie tego przypilnować, tak? Bo to Ty jako kierowca odpowiadasz za tę część, żeby nie brakło Wam po drodze, tak? Tak. Ja odpowiadam za karetkę, odpowiadam również za element łączności, czyli za każdym razem jak nasz zespół kontaktuje się z centrum, to również to jest realizowane przeze mnie.
Rozmawialiśmy też z tutaj osobami z tego Centrum Dowodzenia, z Centrum Łączności. Jak Ty oceniasz współpracę z tym centrum? Bardzo dobrze. Na samym początku, z uwagi na to, że jestem pierwszy raz na festiwalu, to na samym początku miałem taką obawę, że ze względu na to, że nie mamy takich sztywnych wojskowych procedur, a parę lat w wojsku spędziłem i oczekiwałem jasnych procedur komunikacji, wdrożenia alfabetu fonetycznego NATO i takiego poukładania tego, jak to ma wyglądać, obawiałem się, że będzie duży chaos na radio. Natomiast widać, że ludzie, którzy tutaj są, mają już bardzo duże doświadczenie i mimo jakby braku takich jasnych wytycznych są w stanie komunikować się w sposób czytelny, zwięzły, krótki. Nie mamy tutaj praktycznie żadnych zakłóceń komunikacyjnych. Oczywiście drobne się zawsze zdarzają, bo no, mając 230 ratowników w polu, trudno, żeby czasami jeden z drugim się nie nałożył. Natomiast są to sytuacje naprawdę niezwykle rzadkie. Bardzo mi się podobało, że tutaj jak próbowałam Was znaleźć, bo trochę mi to zajęło, żeby Was znaleźć teraz przed koncertem, czy tam w trakcie koncertu, że podeszłam do patrolu medycznego, który szukał pacjenta i zapytałam się, czy mogą mi powiedzieć, gdzie Was znajdę. Ten pomysł z GPS-ami, że każdy patrol medyczny jest możliwość zlokalizowania go, bo nadaje sygnał GPS do Centrum Łączności, do aplikacji, którą macie. Jak oceniasz ten pomysł? Rewelacyjnie. Do tej aplikacji ma dostęp również każdy z ratowników. To nie jest tak, że tylko kierownik. Kierownik dysponuje tabletem, na którym ta aplikacja jakby jest zainstalowana. Natomiast mamy możliwość wejścia również w nią z poziomu telefonu. Więc dysponując loginem, hasłem możemy wejść na stronę i na bieżąco sprawdzać nawet w sytuacji awarii tabletu. Możemy wypełniać tam karty, możemy lokalizować swoje zespoły nawzajem i ewentualnie zgłaszać te informacje do centrum. To brzmi jak takie dobre narzędzie, ułatwiające wiele pracy. Nawet bardzo dobre, mimo tego, że teren, który tutaj jest terenem stosunkowo łatwym, dlatego że można powiedzieć, że wszystko widać, tak? Mamy ogromną połać podzieloną na kwadraty, wszystko jest bardzo logicznie poukładane, to nawet w takiej przestrzeni da się zgubić. I to nie mówię tylko o zgubieniu się nas, jako ratowników, którzy dojeżdżają gdzieś tam do poszkodowanego, ale zgubieniu się poszkodowanych, którzy próbują przekazać informacje o tym, gdzie są, prawda? Czy wolontariuszach pokojowego patrolu. No, każdy ma prawo gdzieś tam mieć problem z określeniem dokładnie swojej lokalizacji, zwłaszcza w momencie, w którym jest w środku jakiegoś wielkiego tłumu. Aplikacja pozwala na dokładną lokalizację, na odczytanie pineski, w którym kwadracie się jest w danym momencie, więc daje możliwość bardzo precyzyjnego przekazania i szybkiego przekazania informacji o tym, gdzie znajduje się pacjent. Okej. Teraz trochę takiej, powiedzmy, może mniej medycznej części, ale może jednak. Co skłoniło Cię w ogóle do udziału w festiwalu? Skłonił mnie do tego Humanosz. Jestem członkiem dwóch zespołów EMT, Polskiej Misji Medycznej i zespołu EMT Fundacji Humanosz. Dostałem informację, że zbiera się paka na wyjazd. Zawsze wszelkie wyjazdy, które były wyjazdami z Humanoszem, kojarzę jako miejsca, gdzie mogłem się bardzo dużo nauczyć, gdzie trafiałem na świetnie przygotowanych ludzi z ogromną wiedzą, chętnych do odpowiadania na pytania, mimo że czasami męczyłem tymi pytaniami naprawdę długo, więc uznałem, że to jest kolejna dobra okazja do tego, żeby kogoś pomęczyć. I to tak naprawdę była było u mnie powodem do tego, żeby zgłosić się jako wolontariusz właśnie w charakterze kierowcy. A to nie jest też tak, że starsi koledzy po fachu z większym doświadczeniem, skoro jesteś studentem, Ciebie też próbują przepytywać, żeby zobaczyć, ile już wiesz, ile się nauczyłeś? Tak, jak ktoś zobaczył, a dokładnie mój kierownik, że siedzę z książką poświęconą lekom, to za chwilkę miałem odbytkę w zakresie opiatów, za chwilkę w zakresie NLPZ-ów, więc tak. Natomiast bardzo sobie to cenię, bo mimo wszystko nie jest to w żaden sposób, nie wiem, takie złośliwe, nie jest to próba udowodnienia, że ktoś czegoś nie wie, tylko raczej próba pomocy w zrozumieniu tematu, w wyjaśnieniu, więc tu panuje taka naprawdę bardzo życzliwa atmosfera. Wszyscy, z którymi rozmawiam do tej pory, mówią, że tutaj na festiwalu to jest taki prawdziwy poligon, jeśli chodzi o naukę, o zdobywanie doświadczenia, zdobywanie wiedzy. Jak Ty to oceniasz? Mieliście na przykład jakieś przypadki, z którymi nie spotkałeś się do tej pory na studiach, które były dla Ciebie jakimś, nie wiem, fajnym takim case'em do obserwowania? Znaczy, nie mam dużego doświadczenia, tak? Bo jestem tak naprawdę
będę w połowie praktyk w szpitalnym oddziale ratunkowym, więc tych przypadków nie widziałem jakoś bardzo dużo. Natomiast w szpitalu chociażby nie spotkałem się z teżyczką, którą mieliśmy tutaj. Więc zdarzają się przypadki ciekawe, to na pewno. Natomiast jest od groma przypadków takich typowych, które widuje się nawet jakby poza praktykami, które no, można przewidzieć, że w takim miejscu się pojawią. Przyklejanie plasterków. Tak, przyklejanie plasterków również, używanie Ice Mixa również, no takie rzeczy, których możemy się spodziewać. Też podobno jest tak, że jak ratownik dobrze ojoja ranę, tak, to, tak. To NRS się zmniejsza o 3 przynajmniej, nie? To się zgadza. NRS, pamiętaj, że naszymi słuchaczami są nie tylko osoby medyczne. Czym jest NRS? NRS jest takim sposobem liczbowej oceny bólu. Wyraża się od 0 do 10, przy czym 0 traktujemy jako sytuację, w której ból w ogóle nie występuje, a 10 jest to taki największy ból, jaki pacjent może sobie w ogóle wyobrazić. Więc w tej skali spokojnie takie -3 to jest dobrze ojojana rana. Okej, czyli to też pomaga, ale to wsparcie psychiczne poszkodowanego. Tak, my się oczywiście z tego śmiejemy i żartujemy, natomiast tak, wsparcie psychiczne poszkodowanego i odpowiednie do niego podejście bardzo pomaga i fajnie, że tutaj trafia się na ludzi, którzy ciągle o tym pamiętają i gdzieś tam rutyna ich nie zgubiła i ciągle jakby dbają o tego pacjenta. Wrócisz tu za rok? Tak, jeżeli tylko kierownik nie napisze mi jakichś złych referencji i nie będzie chciał wymienić kierowcy, to tak, to na pewno. A chciałbyś wrócić jako kierowca, czy może chciałbyś wrócić, spróbować czegoś innego, bo tak naprawdę tych ról, które ratownicy mogą tutaj pełnić, jest dużo. Tak, na pewno chciałbym pójść troszeczkę bardziej w pole. Mam wrażenie, że tam mógłbym się trochę bardziej odnaleźć. Natomiast muszę pamiętać o tym, że jakby kompetencje, a dokładniej brak dyplomu będzie mnie jeszcze w przyszłym roku ograniczał, więc mam nadzieję, że za 2 lata już z pełnym wachlarzem kompetencji, a za rok gdzieś tam jako ratownik KPP może będę próbował na TRX-y, czyli na zespoły wyjazdowe na quadach, a może gdzieś tam na zespoły terenowe, w sensie na punkty terenowe. Zobaczymy. Jakie jest Twoje życzenie? Czego byś sobie życzył dla siebie tak tutaj odnośnie tego festiwalu, tak do końca? Czego można Tobie jako ratownikowi, przyszłemu ratownikowi, kierowcy karetki, czego można życzyć podczas takiego festiwalu? Żeby ludzie, zwłaszcza ci pod wpływem, nie wpieprzali się pod koła i ja zresztą sobie poradzę. Jakby tylko to jest ten element, którego można mi życzyć. A to nie jest tak, że jak ludzie widzą, że jedzie pojazd uprzywilejowany, że robi łeło, że świeci na niebiesko, czy to nie jest tak, że się nagle rozstępują? Znaczy tak, ludzie reagują tutaj bardzo dobrze. Te korytarze życia są tworzone momentalnie. Bardzo dużą robotę tutaj odwala pokojowy patrol, czyli blisko 1000 wolontariuszy przeszkolonych, przygotowanych właśnie w zakresie tworzenia korytarzy życia. I dzieje się to momentalnie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zasoby ludzkie są skończone, a głupota ludzka jest nieskończona, więc zdarzają się przypadki takie, że ktoś jednak próbuje popełnić samobójstwo, wbiegając pod karetkę, mimo że słychać i widać ją z daleka. Zdarzyły Wam się takie niebezpieczne sytuacje? Jeżeli chodzi o sytuacje drogowe, to jedna taka sytuacja. Patrol policji na zakręcie na podwójnej ciągłej, nie używając świateł ani sygnału dźwiękowego, próbował wyprzedzać i wyjechał nam na czołówkę. No, musieliśmy schamować do zera z pacjentem właśnie w drodze do szpitala, natomiast udało się ominąć szczęśliwie radiowóz. Nikomu się nic nie stało? Nikomu się nic nie stało, pan by przepraszał przez szybę, więc jakby chyba był świadomy tego, co zrobił. Okej. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się tą częścią taką festiwalową, tą karetkową częścią festiwalową. Życzymy w takim razie tyle samo wyjazdów, co powrotów. Odwrotnie, tyle samo powrotów, co wyjazdów, tak? Skrót myślowy, myślę, że każdy i tak zrozumiał, o co chodzi. No i co? I miejmy nadzieję do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki.